Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. To projekt AHA, czyli Archiwum Historii Autorów. Znajdujemy się w pałacu pod Królami, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. I dzisiaj będę miała ogromną przyjemność porozmawiania z legendą polskiej fotografii, z jednym z nestorów polskiej sztuki fotoreportażu. Pierwsze zdjęcia robił już w trakcie Powstania Warszawskiego, ale prawda jest taka, że fotografuje do dzisiaj. Jest specjalistą od fotografii momentu, zdjęć reportażowych, fotografii modowej, a także artystycznej. Dzisiaj razem z nami Tadeusz Rolke. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Zacznijmy od małego sprostowania. W czasie powstania nie fotografowałem, niestety, ponieważ nie zabrałem ze sobą mojego malutkiego pudełeczka pod tytułem Zeiss Ikon. Czy to był pierwszy aparat fotograficzny, który otrzymał Pan od swojej mamy? Ja ten aparat kupiłem za własne pieniądze. Pieniądze zdobyłem w sposób dosyć prosty, ponieważ ja lubiłem różne przedmioty typu na przykład samolot, który ma 20 centymetrów wielkości, albo krążownik, zabawki, modelki, zabawki, które są ze świata wojny, na przykład właśnie krążownik, czyli kontrtorpedowiec, okręt bojowy. I miałem kilka tych moich wysforów i to oglądali moi koledzy. Jeden z kolegów chciał koniecznie to kupić, jeden z tych. Ja sprzedałem mu już nie wiem, czy był to okręt, czy był to samolot, co to za przyrząd było. W każdym razie ja za tę sumę kupiłem aparat pod tytułem Zeiss Ikon. Na film oczywiście czarno-biały, bardzo prymitywny przyrząd do oddawania rzeczywistości, ponieważ miał tylko, jeśli chodzi o tak zwaną ekspozycję, miał bardzo proste, miał ekspozycję na migawkę albo ekspozycję na czas. Więcej możliwości nie było, ale od razu się z tym pogodziłem. Do tego kupiłem statyw, który bardzo się przydaje przy tego typu awangardzie optycznej. Zacząłem fotografować tym aparatem, oddając filmy do fotografa po prostu ulicznego, przy ulicy były zakłady fotograficzne w czasie wojny, więc oddawało się film do fotografa i fotograf wywoływał i robił odbitki. Jakiego rzędu to decydował klient. Ja robiłem najmniejsze, najtańsze. 6 na 9 centymetrów. No, w ten sposób zacząłem używać ten aparat, że za parę dni po dokonaniu zdjęć już miałem gotowe odbitki, bo to nie musiało długo trwać ten okres zamawiania. No i to chętnie bardzo robiłem. I niestety, kiedy dostałem rozkaz 1 sierpnia
aby stawić się na jakimś miejscu wskazanym. Nie zabrałem tego aparatu. No i wobec tego w cudowny sposób on przetrwał, bo moja mama, ewakuując się z tego domu, bo już był wokół pożar, i mama brała coś, co jest do torby, coś do teczki, coś trzeba zabrać coś, bo się pali. Więc mama ten aparat włożyła i te kilkadziesiąt odbitek, które już były. I to ocalało. Po prostu dzięki sprawności mojej mamy, ona, nigdy o tym nie mówiliśmy, ale ona zauważyła, z jaką pasją ja to robiłem i po prostu intuicyjnie zabrała ze sobą w czasie ewakuacji budynku ten przyrządzik, który ocalał całe lata i nawet parę lat temu robiłem z nim fotografię. Czyli on jest dalej sprawny? On jest sprawny, tak. Jemu się nic nie stało i można nim robić fotografię. Tylko jest problem, że nie ma do niego filmu, ale okazuje się, że jest. Jak się mocno pogrzebie w klamotach, to okazuje się, że ten film jest osiągalny. Więc mam nadzieję wrócić, bo to, co robiłem, to w pewnym momencie przerwałem. Tak się złożyło, a bardzo chętnie bym miał więcej niż to, co wyszło do tej pory. No a jak to się w ogóle stało, że zainteresował się pan fotografią? Ponieważ ja jako chłopiec miałem codziennie gazetę w domu, Kurier Warszawski. I ja czytałem gazetę codziennie i oglądałem zdjęcia w tej gazecie. W pewnym momencie odczułem potrzebę, że ja też mogę coś zrobić. Ja odczułem fotografię jako sposób informowania. Ja czułem się informowany. Ja na przykład kupowałem niemieckie tygodniki, w których były zdjęcia. Duże, czarno-białe. Ja się tym zachwycałem. I ten wątek informacji spowodował, że widocznie ja sam postanowiłem informować. Ja mówię to w tej chwili jako domyślnik, co się stało, że ja to zrobiłem, ale gdzieś za uszami myślę, że ja miałem tą chęć informacji, że oczywiście nigdy tego nie zdefiniowałem, że ja chcę informować świat, jaki jest świat. Ale tak było. I zjawiły się obrazki ode mnie również. Nie tylko, że ja oglądam, ale również daję do oglądania. A co pan fotografował w czasie wojny? Jak pan chciał pokazać osoby, wojnę? które sfotografowałem, to były dwie gosposie, tak zwane służące. Służąca Marysia, nasza u nas na Kredysowej, i służąca chyba Fela obok, w sąsiedztwie. Im zrobiłem portrety. Dwóm kobietom 2 portrety. Potem sfotografowałem pokój stołowy, sfotografowałem krzyżyk, obrazek stojący. Taką drobną dokumentację zrobiłem tego, co było
w domu niektórych rzeczy, po czym wyszedłem na ulicę. Pierw wyszedłem do okna, żeby zrobić widok z okna, które wychodziło na podwórko. To mnie też interesowało, żeby to podwórko sfotografować. A po podwórku wyszedłem na ulicę i sfotografowałem ten dom z zewnątrz. Dorożkarza, który stoi na postoju i czeka na klienta. I zrobiłem street fotografię, nie wiedząc o tym, że to się tak nazywa i że to będę robił w przyszłości. Czy kiedykolwiek w tamtym momencie miał pan taką szansę, żeby się od kogoś nauczyć tej fotografii, czy fotografował pan intuicyjnie? Intuicyjnie. Nikt mnie o to nie prosił, ani ja sam sobie nie robiłem, jakby tu powiedzieć, żadnych warunków sobie nie stawiałem. Przed powstaniem jeszcze na parę tygodni znalazłem się u mojej rodziny w miejscowości Łagów, którzy mieli majątek pod Puławami. Tam pojechałem na parę dni, na szczęście z aparatem. I tam zrobiłem kilka zdjęć. Ten dom i konie. Taki wiejski krajobraz zjawił się u mnie w moim archiwum. To był pierwszy spacer z aparatem. Nie w Warszawie, tylko na zewnątrz, na wsi. No później przyszło powstanie, długa przerwa. Miałem inne rzeczy na głowie niż zdjęcia, bo nie miałem przyrządu i zresztą nie wiem, jak to by się odbyło, czy ja bym ocalił ten aparat. W każdym razie na długo doznałem przerwy z aparatem. I dopiero po wojnie pomyślałem o tym, że ten aparat jest bardzo słaby i że trzeba mieć lepszy. I udało mi się. To bardzo drogo to było na ówczesne stosunki, ale udało mi się kupić lepszy aparat. I powoli sobie fotografowałem tym lepszym aparatem. Nie był to jakiś szał, żebym się rzucił z uwielbieniem, ale spokojnie ze mną istniała fotografia. Później miałem przerwę, bo ja byłem aresztowany, więc na pewno nie miałem aparatu w czasie śledztwa, ani w czasie więzienia. I dopiero wróciłem po wyjściu z więzienia, szukając pracy, bo już musiałem zacząć pracować ze względu na sytuację rodzinną. Mama już była zmęczona i trudno jej było 2 chłopców utrzymać, więc ja musiałem wziąć udział w budżecie domowym. Mój brat już zaczął pracować, on studiował, ale zaczął już pracować przy studiach. I ja byłem tym, który powinien pracować, ale jeszcze tego nie robił. Znalazłem pracę, bo chodziło o to, że ja muszę zacząć pracować. Po prostu taka jest nasza sytuacja, naszej trójki. I zatrudnił się pan w polskich zakładach optycznych? I dopiero zacząłem fotografować, będąc w zasadzie laborantem. Pierw byłem laborantem. Nie fotografowałem, a wywoływałem. I dopiero przez
drogę laboranta dostałem możliwość fotografowania. I co pan wtedy fotografował? Ja pierw fotografowałem w fabryce optycznej pewne przyrządy, zupełnie niepodobne do mojej gosposi Marysi, ale to była fotografia i to było płatne, więc ja tą fotografią miałem pensję. I dopiero jak uprawiałem już prawdziwą fotografię, nie przedstawiającą jakieś kółko w jakiejś zębatce metalowej, która jest potrzebna, żeby oliwić jakąś, nie wiem co, to mogłem już robić zwykłe zdjęcia i zwykle je obrabiać. A te zwykłe zdjęcia to co to było? No już portret czyjś, scena uliczna, ale również zdjęcia, które mogą być sprzedane. Jakaś impreza, jacyś harcerze. I w pewnym momencie zgłosiłem moją gotowość do pracy w takim w tygodniku, który się nazywało, nie pamiętam jak się, to był tygodnik dla młodzieży. I oni jak mnie poznali, to dali mi zlecenie, żebym ja pojechał na jakąś ich imprezę. I to było w zimie. I ja pojechałem w zimie na tą imprezę i sfotografowałem. I im się to podobało. Wydrukowali to i zapłacili. To był pierwsze moje honorarium za pierwszą pracę fotograficzną. I myślałem, że ja tam zostanę w tej redakcji i będę miał stałą pracę jako fotograf. Okazuje się, że jednak pobyt w więzieniu zdecydował negatywnie o mojej pracy, ponieważ wróg ludu nie nadawał się do prawdziwej redakcji. I co pan wtedy zrobił? I wtedy zgłosił się mój przyjaciel, wielki przyjaciel pod tytułem Kuba. I on powiedział, że on mi znajdzie pracę. I on mi znalazł pracę. W tygodniku, w którym nie było ważne, że ja siedziałem w więzieniu. I to był tygodnik Stolica. Wielonakładowe pismo ilustrowane. Jak sama nazwa wskazuje, zajmująca się głównie odbudową tej zrujnowanej stolicy. I tak się zaczęło na kilka lat. Czy to były takie początki fotoreportażu pana? To były takie pierwsze... To były reportaże też. Poszczególne zdjęcia i były reportaże. Pamięta pan, co pan wtedy fotografował? Zrujnowaną Warszawę, odbudowującą się Warszawę? Tak. No od rana do nocy było co robić. Nas było 4 fotografów, bo Stolica przekazywała dosyć dużo stron na fotografię. W pismach była walka między fotografami a dziennikarzami piszącymi o miejsce. Fotografowie chcą mieć dużo miejsca, a kałamarze chcą mieć też dużo miejsca. Piszący dziennikarze nazywani byli kałamarze. I
myśmy tak, my fotografowie, żeśmy ich w ten sposób nazywali, czując z tym swoją wyższość. No i tak istniała historia ze mną. Ja byłem kilka lat w tym piśmie i potem zjawiła się sytuacja, kiedy mogłem zmienić mój format fotografii publikowanych na większe. No i jak się okazało lepsze, bo przeszedłem do pisma, w którym fotografia była na wyższym poziomie i inna niż w stolicy. Ale jeszcze chciałam się zatrzymać na moment przy tym momencie, bo chciałam pana zapytać, jak w ogóle wtedy wyglądał dzień fotografa? Jak się wtedy pracowało? Jak pracowałem w stolicy, to dzień fotografa na ogół zaczynał się w kawiarni. Myśmy byli w takim miejscu śródmieścia, że mieliśmy prawie że na dole w kawiarnię. I myśmy nie codziennie, ale to były nasze miejsce spotkań, kawiarnia. Nawet prawie mieliśmy tam swój stolik. I potem, chyba że się już miało o 7 rano termin, że trzeba było zrobić zdjęcie o 7 rano, to się jechało, robiło się to zdjęcie. Ale jak nie było tego zdjęcia o 7, tylko normalne w ciągu dnia, to myśmy jednak przechodzili na ogół przez kawiarnię. Nie codziennie, jak mówię, żebyśmy nie zrozumieli, że praca w stolicy polegała na siedzeniu w kawiarni. Nieprawda. Ale rozumiem, że to był ważny punkt pracy. To był ważny punkt pracy, tak. I nieraz nawet ktoś na przykład przyszedł i pytał się, ja do pana Rolkę, a pan Rolkę jest na dole w kawiarni. Tak się zdarzało. I on szedł. Tak. No i tutaj nie miało znaczenia, czy ustrój jest socjalistyczny, czy kapitalistyczny. W każdym razie ja odszedłem do Pisma Polska, bardzo, bardzo ładnego pisma, jeśli chodzi o stronę graficzną. No i to był wówczas w Polsce nie było lepszego miejsca niż Pisma Polska dla fotografa. No i ja dostałem to. A dlaczego wszyscy fotografowie chcieli tam pracować? Bo to było bardzo ładnie robione pismo. Graficznie, edytorsko, drukarsko, merytorycznie, tematycznie i finansowo. I to było pismo, które propagowało PRL na cały świat. Ukazywało się w 6 językach. Teksty były bardzo dobre. Zdjęcia były doskonale przebrane. Było przyjemnie wziąć do ręki. No i było brane do ręki, a nam do ręki płacono. I był prestiż. To był, pracować w stolicy to był prestiż. To już nie byle co. A jaki obraz PRL-u wyłaniał się z tego pisma, ale też z waszych zdjęć? Obraz PRL-u był zakłamany, ale robiony w sposób dosyć specyficzny, bo nie było takiego kłamstwa wprost. Poza tym nie było bardzo mało polityki. Tam była sztuka i kultura, literatura, teksty.
tam był przemysł jakiś, który się buduje, budownictwo, architektura. Więc ta odbudowa Polski była jakby jedną stroną. Było tak zwane życie codzienne. Tutaj oczywiście była granica, jak daleko można pokazać małą stopę życiową. Więc ci ludzie, a bardzo chętnie była pokazywana rodzina na przykład. Tylko jaka to będzie rodzina, jak to mieszkanie wygląda. Czy to jest 10 osób na pokój, czy to są 2 osoby na pokój. Bo chodziło o to, żeby ten czytelnik zagraniczny, hiszpański, czy portugalski, czy niemiecki, miał jakiś pogląd na podstawie lektury Pisma Polska, czy Poland, czy Polonii. Więc niełatwa była dla redaktorów, którzy byli odpowiedzialni, niełatwo było wylawirować sytuację między prawdą a kłamstwem. A dla fotografa była to trudna robota? Nie, bo fotograf nie był na ogół wpuszczany na tematy, które są niebezpieczne cenzuralnie. I myśmy wiedzieli, mieliśmy jakby własną cenzurę. Jak szło się na jakiś temat, to już można było sobie ukształtować mniemanie, że tutaj nie mam dużo do roboty, a tutaj jest świetnie. Więc myśmy byli sami jakby kontrolerami tego, co robimy. A wiele pana zdjęć było ocenzurowanych? Wiele się nie ukazało? Niewiele. Bo była jakby ta podwójna cenzura. Cenzura własna autora i cenzura redaktora, a cenzura urzędowa, ponieważ w Polsce wszystko, co było drukowane, w Polsce PRL, było kontrolowane przez urząd, który się nazywał Urząd Kontroli Prasy i Środków Przekazu. Czyli każde słowo drukowane musiało przejść w Polsce przez cenzurę i przechodziło. Więc to była ten 4. stopień dla nas, dla fotografa Pisma Polska. Czy czuł pan się w tamtych czasach taki trochę ubezwłasnowolniony? Czy fakt tej autocenzury była dla pana jakoś dojmująca? Jakie to było uczucie? Wiedzieć, że czegoś nie można sfotografować? Myśmy sobie zdawali sprawę, fotografowie, bardzo prosto, co to pismo robi i jak. Więc na przykład jak był jakiś pisarz, który był dobrym pisarzem i który powinien znaleźć miejsce w Pismie Polska, bo tak było, że było miejsce na teksty, nawet innym drukiem, na teksty literackie czy publicystyczne. Ale ten autor miał kłopoty z cenzurą i z reżimem w ogóle. Wiedziano o nim w plotkarskiej Warszawie, że on jest przeciwnikiem ustroju, ale ciągnęło, żeby jego opublikować. Więc fotograf wiedział,
że pójdzie do niego i zrobi mu portret, ale ten portret się nigdy nie ukaże. To jest przykład, jak PRL dawał sobie radę z cenzurą. Już nie mówiąc o tym, żeby sam fotograf zaproponował innego pisarza, ale też, który nie jest entuzjastą PRL-u, to mógł sobie zrobić do szuflady ten portret. A pan robił takie zdjęcia do szuflady w tamtych czasach? Do pewnego stopnia tak, tak. Ale ja jakoś miałem szczęście, że miałem dobrego nosa. Wiedziałem, co pokazywać, czego nie pokazywać. Jeszcze w piśmie Stolica, które oczywiście podlegało cenzurze, ale było dosyć rzadko nękane. W Warszawie miało miejsce wydarzenie pod tytułem Cud. Na jednym z kościołów, który ma wieżę, na szczycie wieży pokazywała się Matka Boska. I tłumy ludzi przychodziły i patrzyły na tą Matkę Boską. I to trwało parę dni. I ja pojechałem sfotografować tych ludzi patrzących do góry, a jednocześnie w redakcji ukazała się depesza, czyli telegram z pisma Paris Match z Francji o zdjęcie cudu. Ja to zdjęcie już miałem, ale ten telegram został otworzony. On był na moje nazwisko, ale został otwarty i przeczytany przez naczelnego redaktora. I kiedy ja pokazałem, że ja mam zdjęcie cudu, to mnie wezwał naczelny redaktor i powiedział, tego zdjęcia nie wyślesz. Ja nie wysłałem tego zdjęcia. To ma pani przykład cenzury. A żałował pan, że nie wysłał pan tego zdjęcia? Mieć zdjęcie w Paris Match. I to duże zdjęcie, bo to zdjęcie mogło być tylko duże. I mieć duże zdjęcie w Paris Match to jest dla każdego fotografa w Europie sukces. A cóż dopiero do fotografa z reżimu komunistycznego. Więc ten naczelny redaktor po prostu popełnił gigantyczne świństwo, zakazując fotografowi publikacji czegoś, co jest interesujące. To musi pani wiedzieć, bo to jeszcze było w bardzo liberalnym piśmie i bardzo liberalny redaktor Stolica. A pamięta pan, co pan wtedy czuł, jak zakazano panu wysłania tego jak zdjęcia? Się czułem? Ja mogłem to wysłać i bym stracił pracę. Dla jednego zdjęcia mam stracić pracę. Co dalej? Emigrować. Ale jeszcze o tym nie myślałem. A kiedy pan pomyślał po raz pierwszy o emigracji? No w 60 latach, jak już zaczęły się hece antyżydowskie, to już w ten czas to doszło do mnie, że to jest możliwe. I wtedy wyjechał pan do Niemiec. Do Niemiec, tak. Jak wyglądało życie fotografa w Niemczech w tamtych czasach? Pana życie? No, było to życie wielu fotografów. Nie było dyktatury jednego fotografa lub jednej grupy, czy agencji, czy redakcji. Był wolny rynek, dosłownie, o którym ja nic nie wiedziałem, jak to się robi. Agencje, tygodniki, miesięczniki. Trzeba było wszystkiego się nauczyć.
ale można było robić jakby to, co się chce, tylko czy ktoś kupi. Czysta zasada handlowa. Fotografia jest produktem na rynku, tak jak każdy inny produkt. I ktoś go kupi, albo ktoś go nie kupi. Musiałem się do tego przyzwyczaić. A niech mi pan opowie, jak wyglądało pana fotograficzne życie w Niemczech. Już wiem, że ląduje pan w miejscu, którego pan dobrze nie zna, zasad działania. No Jak się odnaleźć w nowym miejscu? Ja miałem stypendium niemieckie i pierwszy powód ja miałem, jako stypendysta dostałem miejsce w takim domu pracy twórczej. I właśnie dla ludzi, którzy mieli granty i przywileje typu właśnie pobyt, tak jak u nas jest, w Polsce jest taki zwyczaj, dostaje się, co się dostaje? Dostaje się tydzień pobytu gdzieś. To ja taki tydzień, miesiąc pobytu. Rezydencja taka artystyczna. Ja dostałem pierwszą rezydencję. I trochę się zapoznałem z sytuacją jeżdżąc po Niemczech. Coś opublikowałem pierwszy raz, ale wszystko to nie stanowiło dla mnie możliwości, żebym zabłysnął jako fotograf, bo na razie nie miałem takiej publikacji. Dopiero potem, kiedy też prywatnie trochę się ustabilizowałem, bo poznałem Niemkę, wziąłem ślub. Stwierdziłem, że muszę mieć ślub, żeby móc jeździć do Polski, bo jeżdżenie do Polski było lukratywne dla mnie, bo redakcje niemieckie potrzebowały zdjęć z Polski. I nie każdy niemiecki fotograf jeździł do Polski. Więc ja jeżdżąc sprzedawałem trochę, mniej lub więcej. Czyli dla mnie posiadanie paszportu znaczyło jeżdżenie do Polski, a jeżdżenie do Polski znaczyło dla mnie jakieś dochody. Że łatwiej mi było opublikować zdjęcia, bo je miałem, bo je przywiozłem. A jakie zdjęcia pan w tamtym czasie przywoził z Polski do Niemiec? Co było na tych zdjęciach? No na przykład sprawy kościelne. Polska była znana jako katolicki kraj, w którym istnieje Kościół i funkcjonuje Kościół jako ogromna siła, również polityczna. Więc zdjęcia o tematyce kościelnej to były też jeden z tematów, który można było opublikować i sprzedać. No jakieś sprawy socjalne, jakieś sprawy mieszkaniowe. Dosyć była duża paleta, które niemieckie agencje nie miały w sposób wystarczający, więc niewątpliwie to mogło dawać możliwości fotografowi. Ale poza tym potem robiłem takie, niemieckiej prasy robiłem sporo rzeczy, ale takie, nie robiłem wielkich tematów. Ale robił pan fotoreportaże. Tak. Na przykład taki fotoreportaż Fischmarkt o targu rybnym w Hamburgu. Tak. Opowie mi pan o tym fotoreportażu? No ten Fischmarkt to jest do dzisiaj fenomen, bo jest to targ rybny w Hamburgu, tylko jego zaletą jest to, że on jest co niedziela, cały rok co niedziela i on jest o 6 rano. Więc
I do tego to nie jest tylko targ rybny, ale życie towarzyskie o 6 rano w niedzielę. Wiele osób spędziło noc nie w domu. I teraz idą na miasto i zastają restauracje pełne ludzi, gdzie się leje świeżo rozlane zimne piwo i gdzie można zjeść rybę smażoną. Więc to jest wielka atrakcja. O 6 rano. O 6 rano. I wokół tego targu są knajpy, które są wszystkie otwarte o 6. Żeby ściągnąć z tych wczorajszych gości. To był jeden z fotoreportaży, który robiłem bardzo długo. Koło roku jeździłem na 6 na Fiszmark. Więc i później zrobiłem wystawę. I to był typowy fotoreportaż, duży. Czy w tamtym czasie powstawały jeszcze inne fotoreportaże? Tak, ale nigdy tej wielkości nie miałem. Były mniejsze historie. Ale już w każdym razie dla mego samego też było ważne, że dotknąłem tego, co tak bardzo lubię, czyli fotoreportaż. Właściwie Potem przyszła znowuż w Polsce zmiana. Polska opozycja, polskie podziemie, podziemna Solidarność, Michnik, środowisko całe. Zaczęło się coś dziać w Europie, w Polsce. I Polska zaczęła mieć, jak ja mówię, swoje 5 minut. I znowuż trzeba było jeździć do Polski, żeby mieć atrakcyjny temat. To nie było nic w Portugalii, ale było w Koszalinie. Był strajk i policja biła strajkujących. No więc ja często bywałem w Polsce. I też gdyby sklecić te zdjęcia wszystkie po kolei, to byłby fotoreportaż. A dlaczego w ogóle postanowił pan definitywnie wrócić do Polski? Mógł pan przyjeżdżać do Polski, Tak. ale w pewnym momencie pan zdecydował, że wraca pan z tej niemieckiej emigracji i chce pan być tu w Polsce. Ja wróciłem ze względów prywatnych dla pewnej kobiety. Oczywiście, że moja sytuacja się w Niemczech i polepszyła, i pogorszyła. Polepszyła się, bo miałem duże tematy i większe tematy opublikowane. A z drugiej strony była ta sytuacja prywatna moja, która ciągnęła mnie i w pewnym momencie, szczególnie, że w Niemczech moje małżeństwo się rozsypało. Więc w pewnym momencie wszystko powstało za tym, żeby wracać. O, Wrócił pan do Polski z miłości. tak, tak. Również z miłości do fotografowania, bo w sumie te lata 90. to jaki to był czas dla fotografów? W Polsce była dla fotografów najbardziej było pierw 80, 90, 80, kiedy upadł ustrój komunistyczny. Więc dla fotografów się wszystko zmieniło. A co to znaczy, że się wszystko zmieniło? Że można było założyć sobie pismo, w którym będzie to, co ja mam ochotę. I ktoś kupi to pismo. To się zmieniło. I powstały pisma
Niech pani spojrzy na historię od 80 roku. Mniej więcej do katalogu pism polskiej prasy. Jakieś nowe style. Kto słyszał o nowym stylu w socjalizmie? Jakieś dziesiątki tytułów, jakieś jednodniówki, jakieś nie wiem, no. To chyba dobry czas dla fotografowania, Dobry, fotografii, tak, to ekscytujące. Tak. To była dla ludzi kreatywnych wielka szansa. I wyjazd za granicę, reportaż z Lizbony. Kto to mógł robić w PRL? Lata 90. Czy panu się udało też uchwycić na fotografii ten czas zmiany, ten czas transformacji, ten czas właśnie robienia tych nowych rzeczy? Robiłem zdjęcia, takie uliczne też. I ja o czasie transformacji zrobiłem wystawę, która nazywa się Jutro będzie lepiej. I pierwsza wystawa Jutro będzie lepiej odbyła się w Lwowie, bo ja nie wspomniałem pani, że ja pod koniec socjalizmu jeździłem do Lwowa bardzo chętnie i mam sporo zdjęć z Ukrainy. Ale więc już teraz do tego wracam. Jutro będzie lepiej. Zrobiłem wystawę pod tym tytułem w Lwowie z lwowskich sytuacji i w Polsce pod tym samym tytułem ze zmiany ustroju polskiego. Więc zrobiłem dwie wystawy różne, ale pod jednym tytułem. I polska wystawa miała miejsce w Galerii Legern na Saskiej Kępie, a lwowska w Lwowie. Więc to jest taka mała ciekawostka dziennikarsko-wystawiennicza. Koniec lat 90., później lata 2000 to jest też jakiś chyba bardzo taki ważny czas dla fotografów, bo to jest też początek w ogóle zmiany fotografowania. Zaczyna pojawiać się fotografia cyfrowa. Czy pan się nią zachwycił, czy Nie, pozostał wierny fotografii analogowej? zostałem wierny i nie robiłem żadnych dużych tematów. Ja fotografowałem jeszcze moje sprawy, kobiety, sprawy, jakby to powiedzieć, trudno mi jest skupić wszystko, co ja zrobiłem, bo ja nie byłem cały czas leniem, jak się zmieniło tutaj w Polsce, ale nie byłem też jakimś czołowym pracusiem. Zająłem się wystawami, archiwum, takim sobie fotografem, który stara się nikomu nie szkodzić, a nawet wprost przeciwnie. Jakiś czas byłem wykładowcą na uniwersytecie, byłem wykładowcą w szkole Schmidta. To dosyć mi to dużo satysfakcji dawało, ale nie tylko, bo to jest ciężka praca. Ale bardzo dobrze, że odbyłem ten staż Belfra w końcu po tylu latach. A dlaczego dobrze? No dlatego, że go wpierw nie miałem i był w takiej sytuacji ciekawej. Miało się tematy wykłady miały podstawę tematyczną. Dodatkowo niż, powiedzmy, nie byłoby tej sytuacji. O. Pana fotografia jest bardzo zróżnicowana. Rzeczywiście jest tak, że trudno ją jakoś zaszufladkować, bo zajmował się pan jej fotoreportażami. Mówiliśmy o fotografii takiej informacyjnej, ale przecież też fotografował pan modę. Tak. Moda dla pana to była wielka pasja. Właściwie jak się zaczęła ta fotografia modowa u pana? Tak, no moda się dla mnie skończyła, kiedy
wyjechałem, bo potem już mało mody robiłem. Nie wiem, chyba jedną sesję chyba miałem w Polsce, kiedy już mieszkałem w Hamburgu. A jak to się zaczęło? Moda? Tak. No, to była w piśmie Stolica, jak pracowałem w Stolicy, poszedłem na pokaz mody i zrobiłem parę zdjęć jako fotograf pisma Stolica i chyba mnie w ten czas, poproszono mnie, żebym przyszedł i zrobił sesję. Pani Grabowska, tak mi się wydaje. I tak czy inaczej, w jakiś sposób, nie jestem pewien na 100%, ale wszedłem w modę pani Grabowskiej i równolegle wszedłem w modę Barbary Hoff. Więc miałem dwie projektantki. I jakiś czas robiłem sporo mody. A jak w tamtych czasach wyglądało fotografowanie mody? Teraz to są wielkie sesje fotograficzne, wielkie przedsięwzięcia. A jak wyglądało fotografowanie mody w czasach, kiedy pan Był fotografował? problem z miejscem i ze światłem. Trudno było mieć jakieś ogromne miejsce do jakichś odstępów. No, nie było swobody lokalowej i oświetlenia, więc były trudności techniczne. No i trzeba je było przezwyciężyć, znaleźć jakieś miejsce, znaleźć światło, pożyczyć czy kupić. Projektantki żądały zdjęć. I dla mnie było to ważne, bo Barbarę Hoff bardzo lubiłem prywatnie, a pani Grabowska nie mogło jej robić zawodu, kiedy zlecała mi fotografię. Więc jakoś musiałem to wszystko pogodzić. A jak wyglądała pana współpraca z modelkami? Te modelki były profesjonalne w tamtych czasach? Były znajome. Przede wszystkim nie były obcymi jakimiś paniami, które weszły do naszego pomieszczenia, tylko to były znajome. Znajoma oświetlacza albo znajoma czyjaś. To było jakby w swoim gronie. To musiało być przyjemne zajęcie, jeżeli pracowaliście ze znajomymi. Przyjemne zajęcie. Tak, to było dużo zabawy pewnie w tym. Tak, tak. Sama fotografia powinna robić przyjemność. Prosiłem moich studentów, żeby traktowali fotografię jako przyjemność, a nie jakieś poważne zadania, od których zależą losy świata. Porozmawiajmy teraz właśnie o fotografowaniu. Jak już pan wspomniał o tym, że fotografowanie powinno być przyjemne. Ja mam takie swoje ulubione pytanie, którego sama nie wymyśliłam. To jest pytanie sformułowane przez Muzeum Fotografii w Krakowie. Jak się wchodzi na ich stronę internetową, to tam widnieje takie pytanie, co robi zdjęcie? I chciałam panu zadać to pytanie. Co robi zdjęcie? No, czasami, tylko nie wiem, czy to jest uniwersalna odpowiedź. Zdjęcie robi ktoś z poczuciem humoru. To mi przychodzi na myśl jako pierwsze. A dlaczego w ogóle poczucie humoru dla pana jest ważne na zdjęciach? Dlatego, że bez poczucia humoru to byłaby niesłychana machina nie do ogarnięcia. Ten świat. No. Tak, zgadzam się. Poczucie humoru to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu w ogóle. Chciałam zapytać jeszcze pana o fotografię momentu, bo powiedział pan, że najtrudniejsza jest fotografia momentu. A Tak. czym jest fotografia momentu? No jest zadaniem dla kogoś, kto ma duży refleks, ponieważ to nie ma czasu. Trzeba natychmiast nacisnąć, kiedy akcja się zdarza. I kto ma
zasoby snu, to niech nie wychodzi na ulicę, aby fotografować uliczną modę lub uliczną w ogóle fotografię. I moment jest bardzo krótki, ale no, trzeba go wyprzedzić i przewidzieć czasem. To jest ciekawe, że on czasami jest sam w sobie, a czasami może być niespodzianką, ale tą niespodziankę można przewidzieć. Ktoś, kto ma dobrego nosa. Więc musi zawsze uważać. A skąd pan wie, kiedy nacisnąć spust w aparacie fotograficznym? Skąd pan wie, kiedy jest ten właściwy moment? To samo przychodzi. Tylko sprawa, żeby zdążyć. Bo poza tym jest metoda fotografowania momentu wyczekiwania. Na przykład, że zastało się jakiś motyw, który może być tytułem fotografii, bo jest bardzo ciekawy w kontekście takim czy innym. I ja stoję i czekam z nastawieniem na tą sytuację, którą mam przed obiektywem. I teraz przychodzi człowiek i on wchodzi w mój kadr. I ja wtedy muszę mieć refleks, żeby zdążyć nacisnąć. To robi wielu fotografów i o tym nie mówi. Ale to jest skuteczna fotografia, aby zrobić zdjęcie momentu z pewną gwarancją, że ono się uda, ponieważ na nie się czeka. I kiedyś to opowiedziałem pewnemu fotografowi i on powiedział, że on to też robi. Dobra fotografia to jaka fotografia? No, która od razu zwraca uwagę, żeby wśród innych spojrzeć, aha, to jest fajne. A czy teraz często się zdarza panu fotografować? Nosi pan aparat ze sobą i jak tylko nadarzy się okazja, to Nie. fotografuje? Nie. Ja zrobiłem swój temat. Ludzko-przedmiotowy. To znaczy miałem kobietę i miałem pejzaż miejski. I w to miejsce wprowadziłem właśnie, jak mówię, pewną ciekawą osobę płci żeńskiej, a miejsce wybrałem, ponieważ je lubię od wielu lat. I myśmy zrobili sobie czarno-biały temat, rolleiflexem. Bardzo nam się to podobało, co robimy. I po wywołaniu okazuje się, że zrobiliśmy kilka ciekawych bardzo zdjęć, ale ciekawych również dla kogoś, kto obserwuje moje działania, ponieważ to zdjęcie pokazało moje wnętrze albo moje tęsknoty, bo zjawiła się kobieta i zjawiło się miejsce, nad którym ja pracowałem ponad 20 lat, dotyczące żydowskich pamięci. Pamięci o Żydach w Polsce. I to miejsce, ja do niego przyjeżdżałem jako miejsce wakacji, ale ono równolegle należało do miejsc moich o Żydach w Polsce i o pamięci o Żydach. I po wywołaniu filmu stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy temat. I ten sposób wyboru zdjęć człowiek i przedmiot
jest tutaj szalenie jakby chwytliwy. I wiele osób powiedziało, że te zdjęcie mógł tylko zrobić Rolke. I to zdjęcie i ten temat czeka na wystawę. Jeszcze nie ma ustalonego terminu i miejsca, ale ten temat ja prawdopodobnie będę kontynuować. Czyli to jest odpowiedź, czy ja fotografuję. Prawdopodobnie będę przedłużać pewien temat, który być może ulegnie pewnym zmianom. To jest temat, którym można zmanipulować coś, ale zmanipulować w dobrym sensie. Bo on jest cały dobrosensowny, ten temat. Więc ma Pani odpowiedź, czy ja fotografuję. Lada dzień, mam nadzieję, lub za kilkanaście dni zjawię się, jak będzie cieplej, gdzieś w jakimś miasteczku, już pewno nie w tym, i zrobię, to są zdjęcia kobiety, ale zupełnie nie w żadnym stylu modowym, nie w żadnym stylu lifetime, nie znaczy beauty pictures, kosmetyka. To jest, poza tym ta osoba nie musi być rozpoznawalna. No to jest zrobione inaczej niż się robi. Na koniec jeszcze chciałam Pana zapytać, gdyby miał Pan opowiedzieć w 3 słowach o swojej fotografii, to jakich słów by Pan użył na jej określenie? 3 od siebie? słowa, Tak, 3. nie wiem. I to są zdjęcia jakby bez ograniczeń. Brakuje mi słów. Nie Zdjęcia wiem. Tadeusza Rolke to zdjęcia, które są pełne humoru. Na pewno. Humor i bezpretensjonalność. Coś w tym rodzaju. Dobra? Tak. Dziękuję. Zgadzam się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tadeusz Rolke dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.